Recenzja Tesli po 10 000 kilometrów. W dzisiejszym odcinku pokażę Ci, jak wygląda codzienne życie z elektrykiem oraz czy żałuję zakupu Tesli Model Y po 6 miesiącach użytkowania. W tym filmie zobaczysz prawdziwe plusy i minusy użytkowania Tesli Model Y w Polsce. Od realnego zasięgu, który udało mi się osiągnąć, po doświadczenia związane z ładowaniem samochodu elektrycznego. Przedstawię Ci również, jak zaawansowane technologie Tesli wpływają na funkcjonalność tego pojazdu, omawiając szczegółowo jego kluczowe funkcje. Ponadto dowiesz się, dlaczego Tesla stwarza niebezpieczeństwo na polskich drogach, jakie wywołuje emocje wśród innych kierowców i z czym muszą mierzyć się posiadacze elektryków. Cześć, tutaj Arkadiusz Kamiński, witam Cię na kanale Techia w nowej serii Autotech, w której technologia spotyka się z motoryzacją. Zaczynamy! Wiele recenzji Tesli na YouTube tworzonych jest przez osoby, które miały okazję korzystać z auta tylko przez kilka godzin czy dni, co ogranicza ich zdolność do pełnego poznania wszystkich funkcji tego pojazdu. Na przykład często korzystają tylko z karty dostępu, zamiast zaawansowanej aplikacji, która to jest jedną z kluczowych zalet tego samochodu. W moim filmie, który podzieliłem na kilka sekcji, zamierzam przedstawić wszystkie funkcjonalności Tesli z perspektywy zaawansowanego użytkownika. Opieram się na wiedzy, pomiarach i doświadczeniach, które zgromadziłem przez kilka miesięcy codziennego użytkowania tego samochodu. Zaprezentuję Wam, co Tesla Model Y ma do zaoferowania w prawdziwym życiu. Specyfikacja. Zacznijmy od specyfikacji mojego egzemplarza. Użytkowany przeze mnie samochód to Tesla Model Y RWD, czyli z napędem na tył, który odebrałem w grudniu 2023 roku. Samochód jest wyposażony w baterię o pojemności 57,5 kWh netto, czyli tyle naprawdę mamy do wykorzystania. Mimo że na papierze przyspieszenie od 0 do setki wynosi 6,9 sekundy, co może wydawać się niezbyt imponujące, w praktyce elektryki wyróżniają się dostępnym od razu momentem obrotowym. Dzięki temu Tesla Model Y na drodze jest zaskakująco szybka, szczególnie przy miejskich przyspieszeniach od 0 do 50 czy od 0 do 70 km na godzinę oraz podczas dynamicznego manewrowania. Nawet z najmniejszą dostępną baterią i bez napędu na wszystkie koła, jej przyspieszenie okazuje się być więcej niż zadowalające. Wymiary. W tej sekcji chciałbym podkreślić, jak duży jest to samochód. Poprzednio jeździłem BMW X3 F25, które wydawało mi się spore, ale Tesla Model Y z szerokością prawie 2 metrów wydaje się jeszcze większa. Mimo że jest kilka centymetrów niższa od BMW, to jednak przez swoje rozmiary wymaga więcej uwagi podczas manewrowania. Warto to mieć na uwadze przy wyborze tego modelu. Ta wielkość oczywiście ma swoje plusy i minusy. Z jednej strony Tesla oferuje bardzo dużo przestrzeni w kabinie i w bagażnikach. Z drugiej strony może być bardziej kłopotliwa w ciasnych przestrzeniach. Wygląd. Jesteśmy na kanale technologicznym, zatem aby zaprezentować Wam wygląd tego auta, stworzyłem render 3D w programie Luma AI. Dajcie znać, czy Wam się podoba oraz czy chcielibyście zobaczyć poradnik na moim kanale, jak tworzyć takie rendery w kilka minut przy pomocy jedynie smartfona. Wracając do wyglądu Tesla Model Y. Mimo że spotkałem się z opiniami krytykującymi jego estetykę, osobiście uważam, że ma on swoje unikalne atuty. Prosta, charakterystyczna linia nadwozia, dach wykonany z jednego kawałka szkła, dodający elegancji oraz atrakcyjne, choć kontrowersyjne detale jak czarne nakładki bardzo mi odpowiadają. Jednak przód samochodu zdaje się wymagać dopracowania, co prawdopodobnie zostanie zmienione w nadchodzącej wersji Juniper, czyli odświeżonej wersji modelu Y. Wnętrze samochodu utrzymane jest w minimalistycznym stylu, co podkreśla nowoczesny charakter Tesli, oferując jednocześnie funkcjonalność i wyrafinowanie. A jakie są Wasze opinie na temat wyglądu modelu Y? Podzielcie się nimi w komentarzach. Cena.
Aktualnie za podstawową wersję Tesla Model Y RWD trzeba zapłacić 205 tysięcy złotych, ale po odliczeniu pełnej dotacji w wysokości 27 tysięcy cena spada do 178 tysięcy. Jeszcze kilka miesięcy temu Model Y był dostępny za jedyne 195 tysięcy przed dofinansowaniem, co oznaczało, że można było go wyrwać za mniej niż 170 tysięcy. Uważam, że stosunek ceny do jakości i możliwości tego auta jest bezkonkurencyjny, szczególnie w segmencie pojazdów elektrycznych. Nic więc dziwnego, że w 2023 roku Tesla Model Y była najczęściej kupowanym samochodem na całym świecie, z rekordową sprzedażą przekraczającą 1 200 000 sztuk. Istnieją oczywiście także inne warianty tego modelu. Nowość, ostatnio wprowadzona wersja RWD Long Range, kosztuje 215 tysięcy złotych. To świetna opcja dla tych, którzy szukają maksymalnego zasięgu. Model Long Range AWD z większą baterią i napędem na wszystkie koła oferowany jest w cenie 225 tysięcy złotych. Z kolei najdroższa wersja Performance osiągająca 3,7 sekundy do setki wyceniona jest na 258 tysięcy złotych. Zasięg. Jest to największa wada tego pojazdu oraz chyba wszystkich elektryków. Zasięg Tesli zmienia się w zależności od pory roku. Wyróżniam sezon letni i zimowy. Kiedy ktoś pyta mnie o zasięg mojego samochodu, odpowiadam: to zależy od 200 do 450 km. Różnice w zasięgu mogą przekraczać nawet 50%, co jest znaczącym odchyleniem w porównaniu do samochodów spalinowych. Na przykład zimowa jazda po autostradzie przy temperaturze poniżej zera i prędkościach autostradowych może skrócić zasięg do około 200 km. Podając przykład. Podczas podróży z Superchargera w Warszawie do Superchargera w Lublinie bateria mojego auta spadła ze 100% do 20% przy dystansie zaledwie 175 km. Ten wynik udało mi się odtworzyć na podobnych trasach. Jazda więc modelem Y w zimie to nie lada wyzwanie. Latem sytuacja z zasięgiem wygląda znacznie lepiej, co potwierdzają moje pomiary. Oto tabelka z wynikami, które uzyskałem w idealnych warunkach. Spalanie energii dla Tesla Model Y RWD przy różnych prędkościach może się różnić w zależności od wielu czynników, takich jak warunki drogowe, temperatura, obciążenie pojazdu, styl jazdy itd. Spalanie w mieście oscyluje w granicach 12-17 kWh na 100 km w lato i 17 do aż 25 kWh w zimie. Tutaj należy wziąć pod uwagę energię dodatkową zużywaną na podgrzanie baterii przy jeździe w warunkach niskich temperatur. Wskaźnik rezerwy paliwa. Przy zasięgu pojazdu chciałbym poruszyć kolejną ważną kwestię. W przypadku tradycyjnych samochodów spalinowych, kiedy zapala się lampka rezerwy, zazwyczaj pozostaje nam paliwa na jeszcze około 50 km, co stanowi mniej więcej 8% całkowitego zasięgu auta, przy założeniu 600 km na pełnym baku. W promieniu 10-20 km znajdziemy wiele stacji benzynowych, więc tankowanie w tym przypadku nie stanowi problemu. Sytuacja wygląda jednak zupełnie inaczej w przypadku samochodów elektrycznych, zwłaszcza w Polsce, gdzie infrastruktura ładowania jest nadal niewystarczająca. Dlatego jako bezpieczną rezerwę, której staram się nie przekraczać, dla mojego auta uważam 20% pojemności baterii. To konieczność, zwłaszcza gdy jedziemy do stacji ładowania zewnętrznego dostawcy, która bardzo często może okazać się wadliwa. Trzeba więc liczyć się z koniecznością posiadania większego buforu na ładowanie, co oznacza, że realny i bezpieczny zasięg naszego elektryka jest jeszcze niższy. Oczywiście w przypadku podróży przy użyciu superchargerów Tesli, o których opowiem za chwilę, sprawność i dostępność widzimy w systemie przed przyjazdem, więc moja rezerwa bywała mniejsza. Ale przy zewnętrznych ładowarkach zalecam ostrożność. Już kilka razy ładowarki po przyjeździe nie były sprawne, co powodowało niepotrzebną frustrację
i na przykład zawracanie na trasie oraz dodatkowe straty czasu. Weźcie to pod uwagę, planując Waszą trasę. Technologia. Moim zdaniem nie ma na świecie drugiej takiej firmy motoryzacyjnej, która mogłaby się równać z Teslą, jeśli chodzi o rozwój technologiczny. Wybrałem to auto dlatego, że jestem pod ogromnym wrażeniem Tesli jako lidera w dziedzinie technologii. Firma ta nieustannie wprowadza innowacje. Nie tylko w produkcji samochodów, ale również w technologiach takich jak sztuczna inteligencja czy robotyka, co jeszcze bardziej cementuje jej pozycję jako lidera postępu technologicznego. So Tesla is, I'd say, as much a software company as it is a hardware company. This is a very big deal because car companies are not software companies normally. Tesla wyróżnia się na rynku dzięki swojemu otwartemu podejściu do innowacji, co w połączeniu z zaawansowanymi technologiami jak system pełnej autonomicznej jazdy FSD Full Self Driving umacnia jej pozycję jako lidera w branży. Wypowiedź CEO firmy Nvidia tylko potwierdza tę przewagę, zauważając, że Tesla jest lata świetne przed konkurencją w zakresie rozwoju technologii autonomicznej jazdy. Taka gotowość do adaptacji i ciągłego udoskonalania produktów sprawia, że Tesla pozostaje na czele postępu technologicznego w branży motoryzacyjnej. Aktualizacje. Od momentu odbioru mojego auta otrzymałem już kilka, jak nie kilkanaście aktualizacji. Proces aktualizacji Tesli jest równie prosty jak w przypadku smartfonu. Otrzymujesz powiadomienie o dostępnej aktualizacji, którą możesz pobrać łącząc się z siecią Wi-Fi. Aktualizację możesz przeprowadzić w dowolnym, wybranym przez siebie momencie, ale zazwyczaj trwa to tylko około 20-30 minut. Dla przykładu, w ramach ostatniej aktualizacji moje auto, które pierwotnie wyposażone było w zwykłe LEDowe reflektory, otrzymało aktywne reflektory adaptacyjne. Od najnowszej aktualizacji samochód wykrywa innych uczestników ruchu i selektywnie przyciemnia wybrane obszary światła, żeby ich nie oślepiać. To niesamowite, jak sama zmiana oprogramowania potrafi z miesiąca na miesiąc ulepszać pojazd, dodając mu nowe funkcje i możliwości. Kluczyk. Jednym z kluczowych atutów tego samochodu jest jego aplikacja mobilna. Aby dostać się do środka, wystarczy mieć przy sobie telefon z włączonym Bluetooth. Nie musisz nawet otwierać aplikacji, by wejść do auta. Kluczyk staje się więc zbędny, ponieważ smartfon zawsze masz przy sobie. Co więcej, jeśli chcesz udostępnić auto kilku osobom lub członkom rodziny, wystarczy dodać ich smartfony jako dodatkowe klucze do systemu. To proste i efektywne rozwiązanie eliminuje konieczność dorabiania drogich kluczy z immobilizerem. Na wypadek, gdyby Twój telefon się rozładował, zawsze możesz skorzystać z karty, która pełni funkcję zapasowego lub awaryjnego kluczyka. Aplikacja. Aplikacja Tesli to coś więcej niż cyfrowy kluczyk, to centrum dowodzenia Twoim pojazdem. Aplikacja umożliwia sterowanie niemal wszystkimi funkcjami auta. Od otwierania drzwi i bagażnika przez kontrolę klimatyzacji po zamykanie i otwieranie samochodu. Możesz również planować podróże, zarządzać aktualizacjami oprogramowania, dokupywać dodatkowe opcje czy kontaktować się z serwisem. Dodatkowo aplikacja daje dostęp do trybu wartownika, o którym za chwilę, oraz umożliwia podgląd na żywo z kilku kamer zamontowanych w aucie, co pozwala na ciągły monitoring jego otoczenia, jak i wnętrza. Tesla posiada także kamerę wewnętrzną. Na ekranie możecie zobaczyć obraz z kamer mojej Tesli, zaparkowanej na lotniskowym parkingu w Polsce, podczas gdy sam przebywałem w rzymskim Koloseum. Sentry Mode – wartownik. Sentry Mode to absolutny game changer. Jest to funkcja dostępna tylko w Teslach. Kiedy Tesla jest zaparkowana, możesz aktywować tryb wartownika, który monitoruje otoczenie pojazdu. Jeśli ktoś zbliży się do samochodu, automatycznie zostaje nagrany. Po powrocie do auta otrzymujesz powiadomienia o zdarzeniach,
które miały miejsce podczas Twojej nieobecności i możesz je od razu sprawdzić. Ostatnie nagranie, które zarejestrowałem za pomocą kamery w mojej Tesli, uchwyciło moment, kiedy to samochód marki BMW zbliża się do mojego pojazdu. Tesla od razu zaczęła nagrywanie. Jedna z osób wysiadających z tego auta, wyraźnie zainteresowana świeżutko umytą Teslą do nagrań, najpierw się o nią oparła, by następnie oblać ją piwem. Rozumiem, że nie każdy musi być entuzjastą samochodów elektrycznych, ale niszczenie czyjejś własności to zachowanie, które zdecydowanie nie powinno mieć miejsca. W sytuacjach takich jak uderzenie czy zarysowanie samochodu, nagrania z trybu Sentry Mode są nieocenione, umożliwiając łatwą identyfikację sprawcy oraz dostarczenie niezbędnych dowodów. Wszystkie zapisy z kamer są bezpiecznie przechowywane na pendrive'ie, który znajduje się w schowku pojazdu. Autopilot. Autopilot to jedna z najbardziej znanych funkcjonalności Tesli. Jest to zaawansowany system wspomagania kierowcy. Umożliwia on automatyczne prowadzenie pojazdu na autostradach, utrzymanie pasa ruchu, dostosowywanie prędkości do warunków na drodze oraz wykonanie pewnych manewrów, jak zmiana pasa ruchu. W Polsce, podczas gdy podstawowa wersja autopilota jest dostępna bez dodatkowych opłat i okazuje się przydatna, np. podczas jazdy autostradą, to zakup pełnej wersji oprogramowania Full Self-Driving za około 40 000 złotych nie oferuje tak szerokiej korzyści, jakie są dostępne w innych krajach. Warto również wspomnieć, że istnieje opcja rozszerzonego autopilota, kosztująca 19 000 zł, która umożliwia m.in. automatyczną zmianę pasów ruchu, co może być użytecznym dodatkiem dla kierowców często podróżujących autostradami. Z powodu europejskich regulacji pełna funkcjonalność FSD, która umożliwia całkowicie samodzielną jazdę bez udziału człowieka, jest aktualnie ograniczona. Tymczasem w Stanach Zjednoczonych w niektórych lokalizacjach FSD już umożliwia autonomiczną jazdę, co podkreśla różnice w implementacji tej technologii w zależności od przepisów regionalnych. Ładowanie. Istnieje kilka sposobów na ładowanie Tesli oraz innych elektryków, w zależności od dostępnych opcji i źródeł prądu. AC – prąd zmienny. Zwykłe gniazdko o napięciu 230 V pozwala na ładowanie z maksymalną mocą do 2,3 kW, co oznacza, że naładowanie auta od 0 do setki zajmuje około 25 godzin. Z kolei gniazdo trzyfazowe zwiększa maksymalną moc ładowania do 11 kW, skracając czas ładowania do około 5,5 godziny. W pakiecie do auta dostałem zwykłą ładowarkę na 230 V oraz kabel do ładowarek AC. Dokupienie dodatkowej ładowarki pozwalającej na ładowanie z 3 faz o mocy 11 kW to koszt około 1500 zł. DC – prąd stały. Ładowanie z wykorzystaniem super szybkich ładowarek DC o mocy 170 kW umożliwia naładowanie auta od 0 do setki w zaledwie 25 minut. Zazwyczaj ładuję swój samochód od poziomu 20-30% do 80%, co dodatkowo skraca czas ładowania ze względu na charakterystyczną krzywą ładowania, gdzie moc ładowania maleje w miarę zapełniania baterii. Warto także pamiętać o różnych rodzajach baterii w Tesli. Ogólnie rzecz biorąc, Tesla zaleca różne strategie ładowania w zależności od typu baterii. Dla najnowszych baterii LFP ładowanie do 100% jest zalecane i bezpieczne. Natomiast dla starszych baterii niklowych częste ładowanie do pełna nie jest zalecane przez Teslę, chyba że jest to konieczne przed dłuższymi podróżami. Koszt ładowania. Koszty ładowania Tesli mogą znacząco różnić się w zależności od ładowarki i miejsca ładowania. Ładowanie w domu przy założeniu kosztu 1 zł za kWh przekłada się na koszt około 60 zł za naładowanie baterii do pełna.
Bardzo korzystnym rozwiązaniem są superchargery Tesli, gdzie cena za 1 kWh waha się między złoty 60 a złoty 80 w zależności od pory dnia. Pełne naładowanie auta w tym przypadku kosztuje około 110 zł. Korzystanie z pozostałych publicznych ładowarek to wydatek od 2,5 zł do 3,20 zł za kWh, co może podnieść koszt naładowania do niemal 200 zł w najdroższym wariancie. Miejscami istnieją także darmowe ładowarki, np. przy niektórych sklepach LID, które oferują ograniczoną moc do 20 kW. Ładowanie nie takie proste. Choć ładowanie w domowym zaciszu lub na superchargerach Tesli jest intuicyjne i bezproblemowe, sytuacja nieco zmienia się, jeśli chcecie korzystać z publicznych ładowarek. Użytkownicy elektryków, by korzystać z zewnętrznych ładowarek, muszą zainstalować na swoim telefonie kilka, jak nie kilkanaście aplikacji, każda dedykowana różnym sieciom ładowania, oraz muszą posiadać połączenie z internetem, co wydłuża czas potrzebny na rozpoczęcie ładowania. Niektóre sieci oferują co prawda karty zbliżeniowe, ale nie rozwiązuje to problemu, ponieważ czas wyrobienia i aktywowania karty jest jeszcze dłuższy od skonfigurowania aplikacji. Korzystanie z zewnętrznych ładowarek może więc być szczególnie problematyczne dla osób, które nie są biegłe w obsłudze smartfonów czy aplikacji. Dodatkowo sieć ładowarek w Polsce jest wciąż niewystarczająco rozbudowana i bywa awaryjna. Dla przykładu, podczas mojej podróży do Zakopanego, mimo oczekiwań, przecież jest to tak popularna destynacja, nie znalazłem tam wielu hubów ładowania. Poza kilkoma ładowarkami o niskiej mocy dostępnymi w wybranych hotelach, na aplikacji PlugShare, czyli takim Google Maps dla ładowarek, znalazłem tylko 3 punkty szybkiego ładowania. Ku mojemu zdziwieniu 2 z 3 ładowarek były nieczynne lub zepsute, a przy trzeciej tworzyła się kolejka, co opóźniło mój wyjazd o 2,5 godziny. Supercharger. Tesla Superchargers to wyspecjalizowane stacje szybkiego ładowania, dedykowane wyłącznie dla pojazdów marki Tesla. Używanie superchargerów jest niezwykle intuicyjne i wygodne, co czyni je idealnym rozwiązaniem podczas dłuższych podróży. W Polsce sieć tych ładowarek wciąż się rozwija, ale już teraz znacząco usprawniają podróże między głównymi miastami. Proces ładowania przy użyciu superchargera jest maksymalnie uproszczony. Wystarczy podjechać do ładowarki, wziąć wtyczkę, nacisnąć przycisk na niej, który automatycznie otworzy klapkę Tesli, a następnie należy podłączyć samochód. Po zakończeniu ładowania wystarczy odłączyć wtyczkę, a opłata za ładowanie zostanie automatycznie pobrana z podłączonej do auta karty płatniczej. Tesla oferuje również zautomatyzowane planowanie tras z uwzględnieniem lokalizacji superchargerów, co pozwala kierowcom na optymalne zarządzanie czasem ładowania i trasem podróży. Na ekranie nawigacji dostępne są informacje o dostępności poszczególnych stacji, co dodatkowo ułatwia planowanie przystanków na ładowanie. Wykorzystanie superchargerów to zdecydowanie najefektywniejszy sposób na podróżowanie na długich dystansach w Polsce, zapewniający szybkie i komfortowe doładowanie. Tesla to niebezpieczny samochód. Jeżdżąc Teslą nie da się nie zauważyć pewnego zjawiska na polskich drogach. Otóż Tesla jest bardzo niebezpiecznym samochodem. Oczywiście nie pod względem jej możliwości i systemu bezpieczeństwa. Tutaj Tesla jest uznawana za jeden z najbezpieczniejszych samochodów na świecie. Jednak pod względem tego, jak przy Tesli zachowują się inni użytkownicy polskich dróg. Stając na światłach Teslą, nie skłamię, jeśli powiem, że w 30-40% przypadków na kierowców na sąsiednim pasie Tesla działa jak płachta na byka i chcą pokazać szybkość własnego samochodu. Niejednokrotnie uczestniczę w wyścigu, nawet nie mając o tym pojęcia. Zdarzają się także sytuacje niebezpieczne. Ostatnio osoba z Mercedesa AMG Cabrio tak bardzo chciała mi pokazać swoje przyspieszenie, że będąc już sporo przede mną i nadal przyspieszając w mieście,
przejechałaby pieszego na pasach. Gdyby ten przytomnie nie cofnął się, byłaby tragedia. To podkreśla, jak ważna jest świadomość otoczenia podczas jazdy takim pojazdem. A czy wy obserwujecie też takie zachowanie jadąc elektrykiem? Dajcie znać w komentarzu. Dla kogo jest Tesla Model Y? Jeśli jesteś osobą, która często podróżuje długimi trasami po Polsce i cenisz sobie czas, to może okazać się, że obecna infrastruktura ładowania nie jest wystarczająca, aby spełnić Twoje oczekiwania. Niepewna i rozproszona sieć ładowarek może prowadzić do znacznych opóźnień i frustracji związanych z koniecznością częstego i długiego ładowania. Z drugiej strony Tesla Model Y może być idealnym wyborem dla entuzjastów nowych technologii, do których się zaliczam, którzy na co dzień poruszają się głównie po miejskich obszarach lub trasach dobrze wyposażonych w szybkie stacje ładowania. Jeśli nie przeszkadza Ci sporadyczne planowanie dłuższych podróży z uwzględnieniem czasu na ładowanie, a zasięg dostępny w codziennym użytkowaniu jest dla Ciebie wystarczający, ten model z pewnością spełni Twoje oczekiwania. Podsumowanie. Mocne strony. Technologia, czyli zaawansowane systemy i innowacje. Aplikacja, która umożliwia zdalne sterowanie i monitorowanie pojazdu. Aktualizacje, regularne oprogramowanie poprawiające funkcjonalność. Sentry Mode, wartownik, dodatkowe bezpieczeństwo dzięki monitorowaniu otoczenia pojazdu. Design, nowoczesny i atrakcyjny. Przyspieszenie, dynamiczne, odpowiednie dla wymagających użytkowników. Supercharger, szybkie ładowanie dostępne w rosnącej sieci stacji. Koszty ładowania, relatywnie niskie w porównaniu do kosztów paliw tradycyjnych. Słabe strony. Zasięg, ograniczony szczególnie w trudniejszych warunkach atmosferycznych. Sieć ładowania w Polsce nadal niewystarczająca, co może być problemem w dłuższych trasach. Działanie wycieraczek, problemy z efektywnością w ekstremalnych warunkach. Sterowanie mocą klimatyzacji, niekiedy nieintuicyjne, wymaga przyzwyczajenia. System parkowania Tesla Vision. Brak czujników parkowania. Były one obecne w poprzednich wersjach. Obecna wersja oparta jest o system kamer, który na ten moment działa bardzo średnio. Czy żałuję zakupu? Odpowiedź na to pytanie nie jest jednoznaczna. Z jednej strony faktycznie żałuję, że nie wybrałem modelu z większą baterią. Użytkowanie w wersji z baterią pojemności jedynie 57,5 kWh, szczególnie w polskich warunkach zimowych, może być problematyczne ze względu na ograniczony zasięg. Mimo to nie żałuję wyboru samego modelu ani marki Tesla. To bez wątpienia najlepszy samochód, jakim kiedykolwiek dysponowałem, oferujący zaawansowaną technologię i wyjątkowy komfort jazdy. Jeśli macie jakiekolwiek pytania odnośnie użytkowania elektryka czy Tesli na co dzień, zapraszam do komentarzy. Dzięki za oglądanie i do zobaczenia w kolejnych odcinkach z serii Autotech. Cześć, subskrybuj!